Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre nasiona nie kiełkują lub kiełkują bardzo słabo. Pierwszą przyczyną może być złe przechowywanie nasion. Powinno to być miejsce suche, nie może być żadnej wilgoci, a także dużą rolę odgrywa temperatura. Jej wysokość zależy od rodzaju nasion. Niektóre z nich muszą przejść stratyfikację, a inne tego nie potrzebują. Jeżeli robimy to w lodówce, ważne jest, aby w szczelnym pojemniku, żeby nie było wilgoci, i najlepiej trzymajmy je na dolnej półce, aby ciepłe powietrze nie miało do nich dostępu. Niektóre do kiełkowania potrzebują 2, 3, a nawet 4 miesięcy. One w tym czasie pęcznieją i kiedy po tym okresie czasu posiejemy je do gruntu, to wschodzą dużo szybciej i w większej ilości. Dlatego, mając nasiona różnych roślin, powinniśmy dokładnie zapoznać się z warunkami, jakich wymagają. Kolejny to termin ważności nasion. Prawie dla wszystkich roślin jest to okres 2 lat i takie nasiona bardzo dobrze nam zejdą. Po tym okresie czasu część z nich będzie jeszcze dobra, a inne już nie. Na przykład papryka ma dobre do wysiewu nasiona do 4 lat, a pomidory nawet do 7. Dlatego te nasiona, które kupujemy w sklepie, na opakowaniu mają 2 lub 3-letni termin ważności. Starszych już nie sprzedają, a przynajmniej nie powinni. Jeżeli mamy swoje nasiona teoretycznie już przeterminowane, to pomimo wszystko nie wyrzucajmy ich. Niektóre jeszcze pięknie nam wykiełkują i dadzą doskonałe rezultaty. Ja rokrocznie pod koniec zimy po prostu je testuję i sprawdzam kiełkowanie, aby wiedzieć, które muszę dokupić, a które jeszcze będę mogła wykorzystać. Kolejną przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie stymulatorów wzrostu. W tym przypadku bardzo ważne jest, abyśmy dokładnie przestrzegali załączonej instrukcji, a tym samym odpowiedniego stężenia preparatu. Jeżeli już posialiśmy nasze nasiona, wszystko zrobiliśmy prawidłowo, a one nie wschodzą, to nie były stare, to mogą tutaj zadziałać inne czynniki, na przykład temperatura, ponieważ jeżeli jest zimno, to one nie wykiełkują lub przestaną się rozwijać. Oczywiście, gdy już wykiełkowały, to możemy minimalnie obniżyć temperaturę i nawet bardzo jest to wskazane, aby nasze sadzonki się nie wyciągały, ponieważ nie wszystkie lubią rosnąć w bardzo gorących warunkach. Dlatego też powinniśmy również dokładnie zapoznać się z warunkami, jakie musimy im stworzyć. Następną przyczyną mogą być nasiona otoczkowane. Zdarzało się, że słabsze nasionka nie mogły przebić się przez twardą skorupę. Oczywiście jest to rzadkość, ale i takie sytuacje miały miejsce. Kolejną przyczyną złego kiełkowania może być wilgotność gleby i powietrza. Na przykład, gdy mocno podlaliśmy nasze grządki, nawet do tego stopnia, że zrobiło się błoto i bardzo słaby jest drenaż, to wówczas nasze nasiona po prostu zgniją. I odwrotnie, możemy je zasuszyć, gdy w odpowiednim czasie ich nie podlejemy. Przyczyną również może być głębokość siewu i ciężki grunt. I tutaj znowu mogą być różnice w postępowaniu. Na przykład nasiona bardzo drobne powinniśmy siać po wierzchu i niczym nie przysypywać, tylko musimy je lekko wcisnąć w podłoże. Pozostałe według zasady 3 wysokości danego nasiona. Głębiej nie powinniśmy siać ich, ponieważ mogą bardzo długo wschodzić lub nawet nie dać rady przebić się przez tak grubą warstwę ziemi. Podłoże gliniaste może stanowić barierę nie do przebicia dla słabych, młodych kiełków. Inny problem może dotyczyć moczenia nasion. Niektórzy namoczą nasiona i czekają, aż one wykiełkują. Może być, że takie nasionko zgnije. Jeżeli tak się nie stanie, to wyjmując go, możemy po prostu kiełek ułamać.
Zachowując ostrożność i sadząc je do ziemi, nie zapominajmy o stałej jej wilgotności, ponieważ kiełkujące nasiona bardzo łatwo mogą zaschnąć. Mocząc nasiona, możemy przyspieszyć ich schody lub po prostu sprawdzić procent kiełkowania. Ostatnią już przyczyną może być rodzaj roślin lub odmian. Na przykład niektóre nasiona pomidorów kiełkują szybko i dają ogromny urodzaj, a inne rozwijają się wolno i słabo rosną. W tym przypadku zależy to głównie od ich genów. Kolejny przykład to werbena. Ona wschodzi bardzo wolno i słabo. Dlatego nawet profesjonaliści zakładają, że 50% kiełkowanie to już jest zadowalające i wówczas powinniśmy wysiewać ich po prostu więcej. Dobra jakość jest wówczas, gdy kiełkują w około 90%. Dlatego zawsze powinniśmy siać minimum 10 lub 20% więcej nasion niż ich potrzebujemy.